Dziękuję bardzo. Jeszcze raz witam Państwa, nazywam się Krzysztof Goworek, jestem prezesem zarządu spółki Tuatara i chciałbym opowiedzieć dzisiaj krótko o praktycznych aspektach zarządzania systemami sztucznej inteligencji w bankowości w kontekście nowych regulacji, ale też korzyści biznesowych i ryzyk biznesowych, które z tego wynikają. Myślę, że nie muszę mówić więcej, czy dużo więcej na temat tego, dlaczego jest to w tej chwili istotny temat. Natomiast to, co jest istotne, to z badań wynika, że tylko około 11% firm z sektora finansowego czuje się dobrze przygotowanych, czy w pełni przygotowanych na wdrożenie przepisów AI Actu. Stąd myślę, że ten przegląd tej problematyki może okazać się interesujący. Warto na ten temat mówić, warto na ten temat mówić więcej. Mam nadzieję, że informacje, które dla Państwa dziś przygotowałem, okażą się przydatne w praktyce. Może zanim przejdę do tego tematu, bardzo króciutko o nas, o Tuatarze. Nie jesteśmy dużą globalną firmą, więc pewnie nasza marka może być mniej Państwu znana. Natomiast działamy na polskim rynku od około 10 lat. Jesteśmy spółką, która łączy bardzo mocne kompetencje technologiczne, w tym kompetencje w zakresie sztucznej inteligencji, którą zajmujemy się od 2018 roku, więc to nasze doświadczenie to nie są te 2 ostatnie lata, kiedy już wszyscy zajmują się sztuczną inteligencją, tylko nieco więcej. Mamy swoje produkty, przeznaczone również dla sektora finansowego, natomiast pracujemy też blisko z dużymi globalnymi firmami. Dzisiejsza prezentacja będzie bliżej końca, również wspominała o produktach jednej z takich firm, firmy IBM, wspólnie z którą proponujemy sektorowi bankowemu czy sektorowi finansowemu rozwiązania dla AI governance. Tak jak powiedziałem, nie jesteśmy dużą firmą, natomiast jesteśmy firmą bardzo zwinną i firmą, która do każdego klienta, ze względu na to, że skala naszej działalności nie jest tak duża, podchodzi z maksymalnym zaangażowaniem. Każdy projekt jest dla nas ważny i nasze projekty, mówiąc kolokwialnie, dowozimy. Jesteśmy firmą interdyscyplinarną, łączącą kompetencje analityczne, data science'owe, deweloperskie czy programistyczne, marketingowe, product managementowe i inne. No dobrze, to przechodząc do meritum dzisiejszej prezentacji, króciutko gwoli przypomnienia, bo zdaję sobie sprawę, że pewnie większość z Państwa już te daty i te fakty pamięta, ale gwoli przypomnienia jeszcze kilka słów o otoczeniu prawnym, w którym w tej chwili się znajdujemy i jaki jest harmonogram zmian w tym otoczeniu prawnym. Od razu krótka uwaga, ja nie jestem prawnikiem, nie jestem specjalistą od regulacji. Moim obszarem ekspertyzy są rozwiązania technologiczne do wsparcia między innymi zapewnienia zgodności z otoczeniem prawnym, stąd ten mój przegląd otoczenia prawnego będzie dosyć, powiedziałbym, wysokopoziomowy, a skupię się bardziej na tym, co z tego wynika dla banków w drugiej części prezentacji. Więc AI Act, wszyscy wiemy, rozporządzenie dotyczące zastosowania sztucznej inteligencji, czy wymagań przy stosowaniu sztucznej inteligencji unijne. Pierwsze tak kompleksowe prawo związane z AI na świecie będzie obowiązywać bezpośrednio we wszystkich krajach Unii, w tym w Polsce. I ten harmonogram jest dosyć długi. Jak Państwo widzą, to 6 lat łącznie od projektu aż do pełnego wdrożenia wszystkich przepisów. Natomiast to, co jest bardzo istotne w tym najbliższym czasie, to już 2 sierpnia, więc za kilka miesięcy wchodzą w życie istotne przepisy związane między innymi z zarządzaniem systemami AI, czy z karami za naruszenie przepisów wynikających z AI Actu, a także z zarządzaniem modelami AI ogólnego przeznaczenia, co oznacza, że wszystkie instytucje stosujące modele sztucznej inteligencji, a wierzę, że wszystkie banki w dzisiejszych czasach stosują modele sztucznej inteligencji w bardzo wielu obszarach swojego biznesu i zgodności, muszą być do tego przystosowane. Znając procesy decyzyjne i złożoność projektów realizowanych przez instytucje bankowe, my uważamy, że tego czasu na wdrożenie praktycznych rozwiązań wspierających procesy zapewnienia zgodności, procesy zapewnienia etyczności i
i sprawnego stosowania systemów sztucznej inteligencji jest już bardzo niedużo. To nie jest tak, że mamy jeszcze 2 lata na to, żeby się zastanowić, spokojnie przygotować. Natomiast też to ryzyko nieprzygotowania jest, czy ryzyko wynikające z nieprzygotowania jest spore, ponieważ może to skutkować wręcz zaburzeniami działań operacyjnych, dlatego że projekty związane ze sztuczną inteligencją mogą być wstrzymywane, jeśli aspekty regulacyjne nie będą spełnione. Oczywiście istnieje także ryzyko kar. Tak jak wspomniałem, są prowadzone badania na temat, czy ankiety na temat tego, na ile państwo czują się przygotowani do wdrożenia AI Actu. I tutaj na podstawie badań EY przeprowadzonych globalnie widzimy, że 60% instytucji finansowych nie czuje się w pełni przygotowanych na te nadchodzące regulacje związane z AI Actem. I ta liczba, jeśli zderzymy ją z drugą liczbą, czyli mówiącą, że 75% podmiotów z sektora finansowego już realizuje, ale też planuje zwiększać inwestycje w systemy oparte na sztucznej inteligencji w ciągu najbliższych 2 lat, pokazuje, że mamy prawdopodobnie pewną lukę między tym, jak bardzo chcemy te systemy wdrażać i jak dużo podmiotów będzie zwiększało inwestycje, będzie wdrażało kolejne systemy, versus to, ile podmiotów czuje się gotowych do tego, by móc powiedzieć, że wszystkie systemy sztucznej inteligencji, z których korzystamy, są zgodne z obowiązującym prawem, są zgodne z obowiązującymi regulacjami. Więc widać z jednej strony ten entuzjazm do sztucznej inteligencji, zrozumiały, ale z drugiej strony właśnie to niedostateczne przygotowanie regulacyjne. I temat mojego dzisiejszego wystąpienia, czyli AI Governance, jest właśnie rozwiązaniem na wypełnienie tej luki, ponieważ są to rozwiązania techniczne i procesowe, które pozwalają zwiększyć ten poziom zgodności z regulacjami. Jeśli popatrzymy na klasyfikację systemów sztucznej inteligencji według AI Actu, od samej góry patrząc, są oczywiście systemy zakazane, te, których nie wolno stosować. I w zasadzie wydaje się, że w bankach takich systemów nie ma, ale naszym zdaniem warto jednak dobrze się temu przyjrzeć, dlatego że kwestie manipulacji behawioralnej w systemach marketingowych na przykład, czy pewność, że nie wykorzystujemy wrażliwych cech ludzi, takich jak wiek, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne w sposób, który mógłby być manipulujący lub dyskryminujący, nie jest aż tak trywialnym zadaniem, ponieważ chociażby w rozwiązaniach marketingowych wiemy, że wykorzystujemy dane z systemów typu CRM, dane behawioralne i musimy mieć pewność, że te dane nie są wykorzystywane w sposób, który byłby nieetyczny czy manipulacyjny. Natomiast to, co jest najistotniejsze naszym zdaniem z perspektywy systemów bankowych, to są te systemy wysokiego ryzyka, ponieważ obszary takie jak ocena kredytowa czy ocena ryzyk związanych z ubezpieczeniami w przypadku firm ubezpieczeniowych, analiza czy ocena kandydatów zatrudnianych do pracy, te systemy będą nam wpadały w kategorię wysokiego ryzyka. Większość rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję do chociażby zastosowania AML-owych również może należeć do kategorii wysokiego ryzyka, więc już ze stosowaniem tych systemów i z zapewnieniem ich zgodności z regulacjami, czy z brakiem takiego zapewnienia wiążą się konkretne materialne kary. Ale jest jeszcze jeden aspekt, o którym chciałem wspomnieć. Poza karami i przepisami, państwo, banki żyją z relacji z klientami budowanych latami i ta opinia pośród klientów jest tak naprawdę tym kapitałem, który pozwala państwu generować zyski z działalności, więc mówimy tutaj nie tylko o wymaganiach prawnych, ale też o kwestiach reputacyjnych, ponieważ stwierdzenie przez regulatora niezgodności stosowanych w banku systemów sztucznej inteligencji z regulacjami i wskazanie na to, że mogą być stosowane niedozwolone praktyki, może negatywnie wpłynąć na aspekty reputacyjne i zaszkodzić biznesowi banku w długiej perspektywie.
Mamy także systemy średniego ryzyka. To również istotny obszar, ponieważ wspominane już dzisiaj podczas konferencji chociażby chatboty wpadają nam w te kategorie i tu istotne jest to chociażby, żeby zgodnie z zasadą transparentności informować klienta każdorazowo, żeby klient nigdy nie miał wątpliwości, klient czy dowolny użytkownik takiego systemu, że jest w interakcji z systemem opartym na sztucznej inteligencji, a nie na przykład z pracownikiem. Podobnie awatary, tutaj określone jako deepfake, muszą w jasny i transparentny sposób informować, że są właśnie rozwiązaniami opartymi na sztucznej inteligencji. Króciutki przegląd. Nie będę wchodził tu w szczegóły tego, co mamy zawarte w każdym z artykułów AI Actu. Natomiast to, na co chciałem zwrócić uwagę, można to potraktować tak, że te regulacje AI Act dają nam w pewnym sensie taką checklistę dobrych praktyk. Nie ma w tym może rocket science. Każdy projekt IT, który realizujemy, który wpływa nam na zmianę procesów biznesowych, wiele z tych aspektów i tak zawiera, wdrażając nowe rozwiązania badamy ryzyko z tym związane, musimy zarządzać danymi, musimy przygotowywać dokumentację techniczną, monitorować te systemy i rejestrować to, co one robią, zapewnić ich przejrzystość, zapewnić nadzór ze strony człowieka, a także chociażby cyberbezpieczeństwo. Więc nie jest to nowy zestaw wymagań, to jest raczej dostosowanie tych wymagań, które i tak w projektach IT, w instytucjach finansowych są spełniane, są realizowane w odniesieniu do wszystkich istotnych wdrożeń systemów. Jest to dostosowanie ich do wymagań sztucznej inteligencji, do specyfiki systemów sztucznej inteligencji. No i oczywiście tu można sobie zadać pytanie, ponieważ wiele z systemów sztucznej inteligencji, modeli, czy to predykcyjnych, czy analitycznych, często jest wdrażanych może jeszcze poza tym pełnym procesem monitoringu, albo nie mamy procesów monitoringu i zarządzania dostosowanych do ich specyfiki. Ile z wdrożonych w tej chwili rozwiązań AI jest w pełni zgodnych z każdym z tych obszarów, o których tutaj mówi ustawodawca i które stanowią wymagania wobec wszystkich firm wdrażających rozwiązania sztucznej inteligencji. Czy zawsze na przykład jest przeprowadzona formalna i udokumentowana analiza ryzyk wynikających z wdrożenia modelu? Czy zawsze testuje się, czy model nie ma uprzedzeń? Czy zawsze informujemy klienta już w tej chwili o tym, że wchodzi w interakcję ze sztuczną inteligencją? Te wymogi oczywiście nie działają w izolacji, one są między sobą powiązane, na przykład żeby zapewnić dokładność musimy mieć dobre dane i monitoring. Wszystko to łączy się w proces i w tym jest właśnie rola systemów i procesów AI governance, żeby, mówiąc kolokwialnie, spiąć to wszystko w całość i zapewnić sprawne działanie tych rozwiązań zgodne z wymaganiami. Możemy traktować to nie tylko jako biurokrację, ale też zobaczyć korzyści w takim podejściu. Lepsza dokumentacja to jest również łatwiejsza rekrutacja i wdrażanie ludzi do projektów. Monitoring zdarzeń, szybsze wykrywanie błędów. Nadzór ludzki zapewnia nam backup w sytuacji, kiedy system oparty na sztucznej inteligencji przestanie działać tak, jak się tego spodziewaliśmy. Ludzie są w stanie go tymczasowo zastąpić. Cyberbezpieczeństwo, o tym pewnie więcej nie trzeba mówić. Więc ze zgodności wynikają również korzyści. Oczywiście regulator, ustawodawca postanowił zapewnić sobie taki motywator negatywny dla instytucji, które nie byłyby zgodne i te kary potencjalnie one są bardzo wysokie, bo do 7% rocznego obrotu w przypadku naruszeń tych o najwyższej wadze. Przy innych poważnych naruszeniach, na przykład nieprzestrzeganie wymagań dotyczących systemów wysokiego ryzyka, te kary również są wysokie, one są mniej więcej do tam 3-4% z tego co pamiętam obrotu, więc są niższe, no ale jednak 3-4% obrotu rocznego jest to potężna kara. Natomiast zakładamy, że oczywiście to nie ryzyko kar powinno być głównym motywatorem do tego, żeby zapewniać zgodność z regulacjami i żeby zapewniać etyczne, bezpieczne, przewidywalne stosowanie systemów sztucznej inteligencji.
co nie oznacza jednak, że regulator nie będzie korzystał z możliwości narzucania tych kar. Tu widzimy przykład oparty na regulacjach RODO, czyli poprzedniej fali dużej, powiedzmy regulacyjnej, związanej z wykorzystaniem danych osobowych w Europie. Te kary może nie były tak wysokie, jak regulacje dawały możliwość, natomiast one są jednak dotkliwe, są jednak istotne. Dobrze, to spójrzmy na procesy, na sam proces zarządzania, na technologię, która może wspierać AI governance. Więc tak jak powiedziałem jeszcze raz, AI Act to jest zestaw wymogów, które tworzą pewną całość. I od strony technicznej to, co musimy zapewnić, żeby móc być zgodnymi z AI Actem, to jest między innymi to, co mamy tu dzisiaj na tym slajdzie, czyli używanie wysokiej jakości danych treningowych, walidacyjnych i testowych, tworzenie odpowiedniej dokumentacji technicznej oraz rejestrów czy logów, zapewnienie przejrzystości, nadzoru, bezpieczeństwa, także wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem w modelach, czyli prawo wymusza na nas dojrzałość podejścia do stosowania, do wykorzystywania sztucznej inteligencji. To tak naprawdę są same racjonalne i rozsądne wymagania. To w mojej ocenie, w naszej ocenie nie są regulacje, które można potraktować jako sztuczne i niepotrzebne. One również z tej perspektywy reputacyjnej, o której wspominałem, są w naszej ocenie bardzo istotne, już niezależnie od tego, co wymusza prawo. Co trzeba zrobić, żeby móc zaufać decyzji podjętej przez sztuczną inteligencję? Żeby móc powiedzieć, że model, z którego korzystamy, czy system, z którego korzystamy, ma szansę spełniać wymagania prawne, ale ma szansę też spełniać te wymagania etyczne, na których nam zależy. Wyjaśnialność. Nie może to być czarna skrzynka. Musimy przynajmniej w pewnym stopniu rozumieć, dlaczego pewne decyzje są podejmowane. Na przykład móc wyjaśnić decyzję kredytową, móc wyjaśnić, dlaczego model AML-owy wskazał pewną transakcję jako podejrzaną. Oczywiście tu potężnym wyzwaniem są modele LLM, czy te duże modele, w których nie jesteśmy w stanie zapewnić wyjaśnialności w takim pełnym rozumieniu. W dalszej części prezentacji powiem parę słów o tym, jak się to robi. Uczciwość, czyli fairness, unikanie dyskryminacji. Model ma sprawiedliwie traktować różne grupy, na przykład demograficzne. To można testować, tak? Sprawdzając, czy model nie faworyzuje mężczyzn nad kobiety, mieszkańców miasta nad mieszkańcami wsi, bez uzasadnionych powodów biznesowych. Jeśli te różnice występują, muszą one być uzasadnione właśnie merytorycznie. Odporność. Model powinien działać stabilnie nawet przy niespodziewanych sytuacjach. Jeżeli pojawia się kryzys, czy model nadal będzie działał prawidłowo, czy należy w tym momencie go wyłączyć i przejść na sterowanie ręczne? Czy jesteśmy odporni na próby oszukania modelu? Wymaga to testów i mechanizmów awaryjnych. Transparentność jest związana z wyjaśnialnością, ale jest to szersze pojęcie, ponieważ istotna jest też transparentność podczas budowy, wdrożenia rozwiązań. Elementem transparentności jest też informowanie użytkowników czy klientów, że mają do czynienia z rozwiązaniem opartym na sztucznej inteligencji. Transparentność jest tym, co buduje zaufanie do tego rozwiązania. Prywatność. Tu szczególnie oczywiście należy zwrócić uwagę na wykorzystanie dużych modeli w instalacjach chmurowych, kiedy musimy mieć pewność, musimy mieć gwarancję, że dane, które trafiają do modelu, nie zostaną wykorzystane do jego douczania, dotrenowywania poza naszym własnym zastosowaniem. To nie jest tak, że dla modelu, dla danego rozwiązania jest to jednostkowy czy jednorazowy proces. To jest ciągły proces zapewniania i weryfikowania wszystkich tych aspektów, które są istotne. W naszym rozumieniu AI governance ma trzy główne elementy. Zarządzanie cyklem życia modeli sztucznej inteligencji, zarządzanie ryzykiem oraz zgodność z regulacjami. Te elementy się uzupełniają i wymagają interdyscyplinarnej współpracy w organizacji, która je wdraża. Musi tu współpracować ze sobą biznes, czyli właściciele tych procesów, które korzystają ze sztucznej inteligencji, działy technologiczne, data science, IT, które rozumieją modele, infrastrukturę, działy ryzyka, prawne, compliance'owe, czasem również HR, na przykład przy zastosowaniu sztucznej inteligencji do rekrutacji. I to, co bym chciał podkreślić, to, że tym cyklem życia, czy tym cyklem życia modelu, czy rozwiązania trzeba zarządzać tak jak produktem, który oferujemy klientowi.
Modele AI powstawały kiedyś często jako takie projekty ad hoc. Ktoś zrobił model, trafił na produkcję i nie był potem już monitorowany. Natomiast tu musimy zarządzać już pełnym cyklem życia takiego rozwiązania, takiego modelu. No właśnie, te duże modele. Wspomniałem o tym, duże modele, czyli to, co wszyscy znamy jako modele typu na przykład GPT, modele foundation tak zwane, czy wielkoskalowe. One są trenowane na ogromnych zbiorach danych. Są to modele ogólnego przeznaczenia, mogą robić wiele rzeczy. Są to modele wielozadaniowe, mogą wspierać czat z klientem, mogą generować podsumowania, wyciągać dane z dokumentów, czy analizować sentyment. Tych modeli nie budujemy od zera. Korzystamy z modeli zewnętrznych dostarczanych czy to przez dostawców komercyjnych, czy z modeli open source'owych i możemy nimi zarządzać tylko w kontekście konkretnego przypadku użycia, w konkretnym zastosowaniu. Na przykład model typu GPT jako chatbot bankowy to będzie inny model oceny, inny sposób oceny niż ten sam model podstawowy stosowany do analizy dokumentów wewnętrznych. Trzeba więc doprecyzować cel i dopasowywać do tego zadania mierniki, które wykorzystujemy do monitorowania i do zarządzania tym modelem. Mierzymy na przykład dokładność i precyzyjność ekstrakcji danych, a nie ogólne parametry modelu GPT. Modele mają, tak jak wspomniałem, ten element niedeterministyczny, temperatura, losowość. Tradycyjne metody zarządzania i weryfikowania nie będą wystarczały, trzeba więc stosować nowe podejścia, takie jak prompt tracing, czy nazywa się to już prompt ops, więc zarządzanie promptami, analiza wpływu promptów na model. Więc zarządzanie tymi dużymi modelami wymaga dostosowania procesów AI governance'owych. Nieco inaczej wygląda też cykl życia. Jeśli spojrzymy na ten cykl życia dla modeli klasycznych, on jest trochę podobny do cyklu życia dla dowolnego rozwiązania IT, czyli zaczynamy od wyzwania biznesowego w przypadku użycia, budujemy, szkolimy model, weryfikujemy, zatwierdzamy, wdrażamy, monitorujemy. Jeśli pojawiają się żądania zmian tego modelu, no to oczywiście go dostosowujemy, testujemy go ponownie i proces monitorowania, co istotne, jest oczywiście ciągły. Jeśli natomiast popatrzymy na te duże modele, to tutaj mamy dwa aspekty. Jednym jest oczywiście dobór właściwego modelu podstawowego, czy modelu foundation, dopracowanie, dotrenowanie tego modelu do naszego zastosowania, i proces sprawdzania i weryfikacji działania samego modelu. Natomiast to, czym jesteśmy w stanie w praktyce zarządzać, to są prompty, które wykorzystujemy. Więc tutaj wchodzimy w to właśnie prompt ops wspomniane i temu cyklowi życia w większym stopniu, czy w jednakowym stopniu w pewnym sensie podlega ten model w naszym konkretnym zastosowaniu, jak i prompty, które do niego przekazujemy. No dobrze, to teraz podsumowując w pewnym sensie te trzy wymiary AI governance, o których wspominałem wcześniej, więc mamy zarządzanie ryzykiem związanym z systemami sztucznej inteligencji, inwentaryzację modeli, śledzenie czy zarządzanie ich cyklem życia, ocenę i monitorowanie w trybie ciągłym, sprawdzanie, czy nie pojawia nam się dryf, czy nie pojawia nam się stronniczość i weryfikowanie wyjaśnialności decyzji. No, jak do tego podejść, jak w praktyce, w organizacji finansowej w wygodny sposób zrealizować czy wdrożyć taki proces. No, moja odpowiedź jako człowieka z branży IT jest taka, że proszę Państwa, to wyobraźmy sobie taki kokpit, jakiś taki dashboard, gdzie mamy listę wszystkich modeli sztucznej inteligencji stosowanych w banku. Widzimy na bieżąco ich status, czy są w fazie treningu, w produkcji, wycofane. Widzimy, kto jest ich właścicielem, widzimy, kiedy ostatnio były dotrenowywane czy dostosowywane. Mamy obok wskaźniki dla każdego modelu na bieżąco, poziom dryfu, poziom uprzedzeń, wskaźniki takie bardziej techniczne, niskopoziomowe, razem z powiedzmy takim oznaczeniem kolorowym, tak? Czy ten model jest na zielono, na żółto, na czerwono, musimy go natychmiast wyłączyć. Klikamy w taki model, tam widzimy szczegóły. Spada skuteczność modelu. Potem weryfikujemy jego ryzyko. OK, to jest model wysokiego ryzyka, bo wpływa na decyzje związane z finansami klientów. Mamy też pod jednym kliknięciem zakładkę dokumentacja. Widzimy, możemy sobie otworzyć dokument opisujący model, możemy prześledzić historię jego wdrożenia, możemy prześledzić kto i kiedy weryfikował model, kto podjął decyzję o jego wdrożeniu, kto zatwierdził.
Możemy zobaczyć, jakie są następne kroki wynikające z procesu, kiedy ponownie musimy przeprowadzić pewne testy modelu. W jednym miejscu zarządzamy modelami, generujemy raporty dla zarządu czy dla audytora. No i to jest właśnie taki rodzaj rozwiązania, jaki Państwu jesteśmy w stanie zaproponować, pracując, tak jak wspomniałem, wspólnie z dostawcą technologii, czyli z firmą IBM. Rozwiązanie Watson X Governance oparte, czy rozwijające w pewnym sensie znany pewnie w branży bankowej produkt Open Pages na potrzeby właśnie zarządzania również tymi modelami nowymi, modelami wielkoskalowymi. Mamy skonsolidowany widok modeli, potencjalnie pochodzących z różnych platform. To rozwiązanie nie jest ograniczone do modeli od jednego dostawcy, czy działających na jednej platformie. Zarówno modele otwarte, modele komercyjne, chmurowe, osadzone on-premise, wszelkie rodzaje modeli. Widzimy je w jednym widoku i z jednego widoku jesteśmy w stanie nimi zarządzać. Widzimy te wszystkie mierniki jakości, może jesteśmy w stanie monitorować, inicjować zadania związane z walidacją czy testami. Mamy również pełną inwentaryzację, tak jak powiedziałem, ale też śledzenie cyklu życia, czyli to, o czym wspominałem wcześniej, automatyczne zachowywanie i dostęp do informacji, kluczowych informacji o modelach, o przeprowadzanych na nich działaniach, czyli trenowanie, wdrożenie, testy, modyfikacje, a także gotowe procedury wspomagające na przykład wycofywanie modeli już nieużywanych, modeli nieaktualnych, czy modeli, w wypadku których zapaliła nam się czerwona lampka mówiąca o tym, że model przestał być zgodny z naszymi wymaganiami dotyczącymi jakości podejmowanych decyzji. Mamy cały proces monitoringu, również z bardzo wygodnymi, dostępnymi dla użytkownika kokpitami czy dashboardami, pozwalający wykrywać takie aspekty jak stronniczość chociażby. Mamy mechanizm alertów w przypadku przekroczenia założonych progów jakościowych, więc wszystkie te aspekty wynikające z tych trzech filarów zarządzania AI, o których mówiłem wcześniej, są w jednym rozwiązaniu. Tutaj taki slajd z gatunku tych, zobaczcie Państwo, jakie mam slajdy. Bardzo dużo materiału, bardzo dużo aspektów, które jesteśmy w stanie monitorować i oceniać korzystając z tego rozwiązania. To wszystko mamy tu wbudowane, wszystko dostępne, że tak powiem, z pudełka. Nie będę tego omawiał, nie mam zamiaru, natomiast oczywiście zachęcam do zapoznania się z szerokością tej funkcjonalności, z tym, jak bardzo głęboko jesteśmy w stanie monitorować i weryfikować modele. No i tak jak wspomniałem, modele LLM czy modele Foundation, modele bazowe, również jesteśmy w stanie, mamy tutaj mechanizm zarządzania na poziomie promptów, monitorowania promptów, zarządzania cyklem życia promptów. To również jest element tego rozwiązania. A zatem to, co zapewniamy, to jest automatyzacja i centralizacja, czyli zebranie w jednym miejscu informacji o wszystkich modelach stosowanych w danej firmie, w danej instytucji finansowej. Nie ma już tak, że coś jest gdzieś u kogoś w Excelu, coś jest w Jira, a coś jest jeszcze gdzieś indziej. Unikamy single point of failure, bo cała dokumentacja, wiedza o modelach jest zebrana w jednym miejscu. Mamy, co istotne, dowód zgodności z regulacjami, albo przynajmniej dowód przeprowadzenia odpowiednich procesów weryfikujących tę zgodność. Jeśli zacznie się audyt, to pod jednym kliknięciem, mówiąc kolokwialnie, mamy dostęp do tej informacji. A także takie podejście do governance'u zapewnia nam efektywność. Przyspiesza to wdrażanie modeli, może wbrew pozorom, bo proces jest jasny, jest wsparty narzędziem, wiemy dokładnie co, kiedy zrobić, możemy tę pracę dużo lepiej zaplanować. A zatem podsumowując, kończąc, chciałbym jeszcze raz zwrócić uwagę na te ramy czasowe, w których się obracamy, podkreślić to, że mamy już naprawdę bardzo mało czasu do tego, żeby zapewnić zgodność z AI Actem wszystkich rozwiązań AI, które stosujemy, ale z drugiej strony jeszcze raz podkreślić i zwrócić uwagę na to, że to nie chodzi tylko o regulacje prawne. To chodzi też o sprawność, efektywność naszych wewnętrznych procesów. To chodzi też o możliwość powiedzenia naszym klientom i pracownikom, że jesteśmy etyczną instytucją, która korzysta z technologii dla ich dobra, a nie dla ich szkody. Zachęcam Państwa do zapoznania się bardziej szczegółowego z tym tematem. Służę również informacjami, czy służymy informacjami, gdyby pojawiły się jakieś pytania. Zachęcam do kontaktu i bardzo dziękuję.